Dzisiejszy film zatytułowałam Lepsze niż Ozempik. Ozempik ostatnio uzyskał sławę jako lek, jako cudowny lek na odchudzanie. Ale czy jest coś naturalnego, coś, co nie będzie obciążało nam wątroby, trzustki, nerek, nie będzie powodowało nagłych wahania nastroju, nie będzie powodowało biegunek, zaparć, uczucia pełności? Czy jest coś takiego w naturze, coś, co ma podobne działanie? Otóż jest. Jest to roślina, nazywa się lemon balm, balsam cytrynowy, czasem nazywana jest melisą cytrynową. Jest to roślina wieloletnia, ja od kilku lat mam ją na ogrodzie, ale równie dobrze możecie ją hodować na parapecie. Wyglądem przypomina trochę miętę, ale miętą to nie jest, ma bardzo silny zapach cytrynowy, możecie z tego robić herbaty, wyciągi, napary, nalewki, olejki, możecie moczyć to w oleju i robić sobie z tego olejki eteryczne, także zastosowań jest dość sporo. I ostatnio były dość intensywne badania nad tą rośliną, zwłaszcza przez koreańskich naukowców. Czego oni się dowiedzieli? Otóż badania były prowadzone nad otyłymi myszami i dowiedzieli się, że otyłe myszy, które dostawały wyciąg z tej rośliny, z lemon balm, zmniejszała im się waga, zmniejszała się ilość tkanki tłuszczowej, zwłaszcza tkanka tłuszczowa otrzewna, czyli ta najbardziej niebezpieczna, ta, która wchodzi nam na organy i bezpośrednio zagraża naszemu zdrowiu, naszemu życiu. Dodatkowo zwiększała się ilość receptorów insulinowych, także osoby, które cierpią na insulinoodporność, osoby, które chcą zmniejszyć ilość cukru we krwi, jak najbardziej skorzystają z picia wyciągu z tej herbaty, z lemon balm, także proponuję. Dodatkowo roślina ta ma działanie antydepresyjne, także działa relaksująco na nasze nerwy, na nasz układ nerwowy, nie tylko na nerwy, ale również na żołądek. Także jeśli cierpicie na wzdęcie, na gazy, na skurcze, po posiłku bądź przed snem jak najbardziej możecie wypić sobie napar takiej herbaty bądź nalewkę. Dodatkowo jest bardzo bogata w polifenole, we flawonoidy, także ma działanie przeciwzapalne, a wiemy, że im więcej stanów zapalnych w organizmie, zwłaszcza tych chronicznych stanów zapalnych, tym zmniejsza się metabolizm. Także jeśli chcecie zmniejszyć stany zapalne, pobudzić metabolizm, pamiętajcie o lemon balm. Były prowadzone również badania nad wirusem cold sore, czyli nad wirusem herpes, który powoduje opryszczkę na ustach i stwierdzono, że przy smarowaniu paste z tej rośliny, jeśli rozdrobnicie, zrobicie sobie taką mazię z tej rośliny, będziecie smarować sobie ten wirus opryszczki, leczenie skróci Wam się o połowę, także proponuję mieć tą roślinę na ogrodzie. Dodatkowo roślina ta działa na neuroprzekaźniki mózgowe GABA, które hamują uczucie głodu, także jeśli nie chcecie mieć wilczych napadów głodu, pijcie w ciągu dnia albo wodę z kilkoma listkami tej rośliny, albo napary z tej herbaty. Dodatkowo, jak już mówiłam, działa relaksacyjnie, działa przeciwstresowo, ale również zwiększa jakość i ilość snu, przyspiesza zasypianie, także podczas snu nasz organizm się regeneruje. A jeśli jesteśmy bardziej wyspani, wtedy mamy pewność, że będzie mniejsza ilość hormonu greliny w naszym żołądku, w naszym organizmie, a grelina, jak wiemy, wysyła sygnał do mózgu i powoduje uczucie głodu, mówi naszemu mózgowi: jestem głodny, trzeba jeść, także pijcie herbatę z lemon balm. Jedynym mankamentem tej rośliny jest to, że nie polecam osobom, które cierpią na niedoczynność tarczycy, ponieważ może to roślina ta zmniejszyć ilość hormonu TSH, jak wiemy, która pobudza tarczycę. Także jeśli cierpicie na niedoczynność tarczycy, nie zalecam naparów z tej herbaty. Poza tym, jeśli chcecie być bardziej zrelaksowani, jeśli chcecie poprawić sobie humor, jeśli chcecie zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej, nie zmieniając diety, to jak najbardziej sięgajcie po napary z lemon balm. Dziękuję.